Zacznijmy na początku stwierdzeniem, że nie jest to Metal Gear Solid. Choć gra korzysta z postaci mitologii kultowej serii, nazwanie tego Metal Gearem to cios w narządy niesforne Kojimy i fanów. Ale, no właśnie, jest jednak bardzo duże ale. Metal Gear Survive został okrzyknięty krapem, zanim jeszcze ktokolwiek miał okazję w niego zagrać. Typowa niechęć do Konami, jak i ich gry wylała się po całym internecie. Szkoda, że nikomu nie chciało się samemu tego sprawdzić, a większość negatywnych komentarzy nie ma przełożenia na faktyczne doznania graczy, a są tylko zasłyszanymi gdzieś hasełkami. Bo Metal Gear Survive to bardzo solidna gra. Nie jest to ta klasa co Metal Gear Solid 5, ale spokojnie można się świetnie bawić. Survival połączony z mikrozarządzaniem sprawdza się wyśmienicie. Oczywiście są też wady, od których krwawią oczy, jednak postanowiłem podejść do gry z otwartym umysłem i samemu się przekonać, czy wszystko w grze jest takie złe, jak głosi 95% growej populacji. Wcielamy się w bezimiennego żołnierza, który podczas ataku na Mother Base zostaje opuszczony przez Big Bossa. Tuż po zniszczeniu bazy otwiera się wormhole, który wsysa szczątki budowli i wszystko co było w nich do innego wymiaru. Pozostawiony sam sobie żołnierz musi walczyć o przetrwanie w niegościnnym środowisku, po którym przemierzają grupy żołnierzy Diamond Dogs, zmienione w dziwne zombie, które zamiast głowy mają kryształy Kuban. Okej, fabuła nie powala, jest tylko pretekstem do przeniesienia akcji w inne miejsce i co za tym idzie usprawiedliwia bytność zombiaków oraz dorzuca jakiś odległy cel powrotu do domu. Historia nawet w dalszych częściach gry nie zaskoczy niczym ciekawym, choć ma parę momentów, które nawiązują do MGS5. Większość historii i tak czytamy w kiepsko zrobionych cutscenkach, które mają przypominać kodek. Niestety, cutscenki i rozmowy bohaterów są tak samo zajmujące jak przesłuchiwanie dziesiątek taśm w MGS5. Pod kątem historii widać, że zabrakło tutaj ręki Kojimy i nie ma co się z tym spierać. Nawet nasz bohater dostał w całej grze tylko jedno słowo dialogu. Widocznie cały czas nie ma nic do powiedzenia. Więc lądujemy w niegościnnym środowisku, budujemy niewielką bazę i rozpoczynamy walkę o przetrwanie. Gra podzielona jest na misje, które dostajemy od komputera Virgil. To on wysyła nas, aby kogoś odnaleźć czy zdobyć kolejne części zwane Memory Board. Gra, podobnie jak MGS5, co jakiś czas daje nowe zabawki. W momencie, kiedy znudzimy się jedną mechaniką, dostajemy nową, która wprowadza nowy aspekt. Nie ma co ukrywać, że z początku jesteśmy wręcz przytłoczeni nadmiarem informacji, okienek, przez które trzeba się przeklikać. Sam czułem się zagubiony w nadmiarze opcji i informacji, które są wyjaśnione w dziesiątkach ekranów, jednak z czasem wszystko zaczyna być przejrzyste i klarowne i zaczynamy doceniać złożoną mechanikę, w której wszystko zaczyna mieć sens i cel. Bazę rozbudowujemy o kolejne segmenty, które z czasem zaczniemy doceniać. Namioty dla ocalałych zapewnią schronienie. Specjalne warsztaty pozwolą na budowanie lepszej broni, gadżetów czy ogrodzeń, które na chwilę powstrzymają nacierające zombiaki. Ognisko pozwoli przygotować posiłki. Z czasem możemy dobudowywać kolejne, bardziej zaawansowane rzeczy, np. ognisko z garnkiem pozwoli zagotować i oczyścić wodę, a większy namiot pomieści 4 osoby. Jednak aby sobie na to wszystko pozwolić, trzeba znaleźć odpowiedni schemat, jak i zasoby. Zbieranie surowców, czytaj śmieci, zostało całkiem fajnie pomyślane, gdyż wszystko może się przydać. Niektóre elementy otoczenia można zniszczyć, zdobywając cenne surowce i tak stół po zniszczeniu da metal i drewno. Z czasem trafimy na rzadsze elementy, z których będzie można tworzyć bardziej unikalne przedmioty. W końcu zbudujemy latarkę, lornetkę czy większy kołczan, które ułatwią nam zwiedzenie świata. Dbać musimy również o naszego awatara. Mają tutaj znaczenie 3 elementy: pożywienie, picie i tlen. I tutaj Konami przegięło trochę pałę. Na początku gry bardzo trudno o pożywienie i wodę. Można spróbować zjeść jakieś chwasty albo chomika i popić brudną wodą, ale wtedy prosimy się o jakieś choróbsko, a leków jest jak na lekarstwo. Nasz bohater ma przepastny żołądek jak Obelix i wskaźnik pożywienia i wody spada w zastraszającym tempie. To dość zabawne, bo po zjedzeniu grillowanej owcy powinien nawet cały dzień śmigać, a tutaj za parę minut znów jęczy i kwęka, a jeśli nie uzupełnimy braków, umiera, co po kilku godzinach czasu gry bez pożywienia zakrawa na lekki absurd. Podobnie jest z piciem. Całe szczęście po jakimś czasie możemy w bazie rozpocząć uprawę zimnioków i zbudować oczyszczalnię wody, więc te troski odejdą w zapomnienie. Ale zanim to nastanie, czeka nas trochę irytacji.
Nawet w przygotowywaniu posiłków Konami wykazało się inwencją. Zupa z barana zagłuszy głód i pragnienie, ale szybciej się zepsuje. Z kolei wygrillowany na chrupko chomik zapewni mniej pożywienia, ale można go nosić w kieszeni bardzo długo. Przy czym do zupy na przykład zużyjemy jeszcze trudno dostępną czystą wodę. Baza, w której harcujemy, jest otoczona terenem zwanym Dust. Dostaniemy się tam tylko wtedy, gdy zbudujemy odpowiedni pojemnik z tlenem, który umożliwi nam przebywanie w pyle przez kilkanaście minut. To kolejny element, na który musimy mieć baczenie, bo choć surowców w pyle jest więcej, to i przeciwników nie brakuje. Łatwo się zapomnieć, zbierając śmieci, że tlen się skończył i czeka nas szybki zgon. Na mapie też są specjalne oazy, pozbawione pyłu. Zazwyczaj tam można zapolować na zwierza, czy zebrać trochę brudnej wody. Same wypady w pył to całkiem niezłe przedsięwzięcie. Musimy zadbać o zapasy wody, żywności, jak jakąś broń, aby nasz ziomek nie padł po drodze. W kurzu przechadzają się też potężni bossowie, których wysokość dochodzi do kilkunastu metrów. Do przemieszczania się pomiędzy oddalonymi punktami autorzy wprowadzili teleporty. Jest ich dość dużo, choć ich uaktywnienie wiąże się z utrzymywaniem pozycji, zanim teleport się ustabilizuje. I tutaj właśnie przydają się barykady, którymi możemy blokować nacierające bezmózgi. Płotki powstrzymają 2 czy 3 przeciwników przez krótką chwilę, ale zmasowany atak powoduje zniszczenie barykady, a chaos, jaki powstaje, gdy wrogowie wlewają się do bazy, już nie tak łatwo okiełznać. Po uaktywnieniu teleportu w kilka sekund możemy wrócić do bazy, jak i powiększa się nasz teren do zwiedzania, bo w każdym momencie możemy wrócić z bazy matki do uaktywnionego teleportu. Mają one jeszcze jedną bardzo ważną cechę. Stanowią punkty orientacyjne w pyle, gdzie bardzo łatwo się zgubić i zejść z powodu braku tlenu. Jarzące się zielone światło gdzieś na horyzoncie pokazuje, gdzie jest bezpieczny powrót do domu. Całkiem nieźle pomyślana jest też walka. Z początku nudzi, bo dostajemy kiepską włócznię, ale wraz z progresem przyjdzie świetny łuk, maczety, szpadle czy w końcu broń palna, do której dodatkowo musimy wyprodukować amunicję. Jednak to dopiero czubek góry lodowej. Potężne katany jak ta Clouda z Final Fantasy VII, stacjonarne działka, miny, granaty i wiele więcej żelastwa, które czekają na odkrycie. Walka z zombie zasadniczo może odbywać się frontem, klata w klatę, lub możemy spróbować działać po cichu, eliminując nic nie spodziewających się przeciwników. Oczywiście każdą z broni możemy ulepszać, zwiększając jej wydajność. Fajnie pomyślano, że na przykład strzały z łuku można zawsze zebrać, więc przy oszczędnym graniu nie tracimy zasobów na amunicję, więc rozrzutność szybko zostaje zastąpiona sumiennym zbieraniem śmieci, jak i rozrzuconej wokół amunicji. Bronie dźgające przecisną się przez szczeliny w postawionych przez nas spłotkach, ale na przykład taka siekiera ma większy promień zniszczenia, ale przy okazji uszkadza i nasze barykady. Jest też oczywiście broń palna, eliminuje przeciwników bardzo szybko, jednak rzadsze karabiny zużywają drogocenne surowce, więc nigdy nie cierpimy na nadmiar amunicji. Samego bohatera także możemy ulepszać, służą do tego kryształy Kuban, które możemy zbierać z martwych przeciwników czy z rosnących specjalnych roślin. Waluta służy również do odnowienia zapasu tlenu w czasie pobytu w kurzu, ale jest tutaj mały haczyk, każde kolejne uzupełnienie jest droższe, więc warto cyrklować, czy się opłaca kupić zapas i buszować dalej, czy lepiej wrócić do bazy, gdzie tlen odnowi się za darmo i wrócić z nowymi siłami. Kubanem płacimy praktycznie za wszystko, kraftowanie przedmiotów, ulepszanie czy rozbudowa bazy wymaga od nas zdobycia drogocennych kryształów. Baza też będzie się powiększała o kolejnych mieszkańców. Można przypisywać ich do różnych zadań, jak i wysłać na ekspedycję w celu odnalezienia zasobów. Jednocześnie można wysłać jedną ekspedycję. Za każdą kolejną trzeba zapłacić PLN-ami z własnej kieszeni. Jest to jednak opcja bardzo opcjonalna i można spokojnie grę przejść bez sięgania do kieszeni i zatrzymać swoje cebuliony na wino, kobiety i śpiew. Ogólnie płatności są, ale są całkowicie zbędne. Sam nawet nie odczułem, aby kiedykolwiek gra zmuszała mnie do inwestycji ponad to, co mam. Warto wspomnieć o wrogach. Autorzy dodali może niezbyt fantastycznych przeciwników, ale całkiem pomysłowych. Są więc zwykłe lojtasy, których można zajść od tyłu i zasztyletować. Ich siła jest w kupie. Szybko potrafią otoczyć nieuważnego gracza i wykończyć go w kilka sekund. Bombery, których głowa to wielka bania i wybuchają w pobliżu. Detonatorzy, którzy biegną na bohatera i giną w eksplozji. Mortar to gość z mortarem, który strzela na gigantyczne odległości. Trackerzy niesamowicie szybcy potrafią skakać na spore odległości. Czy armor w potężnej zbroi, który wymaga, aby od tyłu zrzucić mu najpierw hełm
i odsłonić słabe miejsce. Dalej są łapacze ukryci w trawie, których bardzo trudno wypatrzeć. Pomysły dobre, choć ich wizualna strona no nie powala. Przeciwnicy wymagają ciągłej żonglerki taktykami, jak i odpowiedniej broni. Autorzy zadbali o to, aby kolejne godziny spędzone z grą serwowały nam coraz to inne nowości. Z czasem znajdziemy jeepa do przemieszczania się po terenie, czy małego Metal Geara z miniganem, który radośnie zmienia zombiaki w sałatkę z buraczków. Gra wymaga ciągłej uwagi, a zarządzanie na wielu frontach z czasem wchodzi w krew i bez problemu przeklikujemy się po ogromnej ilości okienek. A wycieczki w pył z irytujących zmieniają się w eksploracyjne odkrywanie tajemnic dziwnego świata. Podobnie jak w MGS5, progres gracza jest bardzo widoczny, ale nie jest on wymuszony. Tylko sam gracz zaczyna coraz więcej i coraz lepiej ogarniać wszelkie aspekty. Bardzo podobało mi się to w 5 i podoba mi się tutaj. Potem dochodzi druga spora mapa, która jest o wiele lepsza niż smutne pustynne widoczki z początku, a tam nowi wrogowie i nowe wyzwania. Ogromna liczba nowości odblokowuje się dopiero po ukończeniu gry. Nowi bossowie, nowe zabawki, jak i wiele innych rzeczy, które można by było wymieniać w nieskończoność. Graficznie Survive dupy nie urywa. Wykorzystano modele z MGS5, animacje i wszystko co się dało. Recykling nawet nie przeszedł jakiegoś tuningu, tylko wrzucono wszystko jak było. Również zwiedzany świat nie zachwyca ładnymi widoczkami. Wszystko jest szare, smutne i nudne. Jeszcze bardziej to widać w pyle, gdzie do szarych tekstur dochodzi szary pył, który ogranicza widoczność. Dobrze, że późniejszy teren dżungli łagodzi początkowe obrzydzenie. Niestety tutaj Konami się nie popisało. Co z tego, że eksploracja wciąga, jak dzieje się w tak smutnych okolicznościach przyrody. Grafika to najsłabszy element tytułu. W MGS5 jakoś to lepiej wyglądało, choć w zasadzie to wszystko to samo, ale jednak. Samo przebywanie w pyle jest kiepskie, bardzo niska widoczność, wszystko w wypranych kolorach, choć jest to zasadne, jeśli chodzi o sam aspekt survivalowy gry. Na koniec zostawiłem sobie mity związane z grą. Jednym z nich jest ten o płatnym save'ie, który wszyscy bezmyślnie powtarzają, więc może wyjaśnię o co chodzi. Save jest darmowy. Płatny jest slot na postać. Czy kiedykolwiek byś z niego korzystał? Nie sądzę. Załóżmy, że chcesz zacząć grę całkowicie od nowa, ale nie chcesz tracić postaci i progresu, który już masz. Musisz wtedy wykupić slot na nową postać. Ile osób z tej funkcji skorzysta i czy dużo to zmienia w kwestii samej gry? Odpowiedzcie sobie sami. Nie ma też co ukrywać, że mikropłatności są w grze. Pozwalają szybciej osiągnąć cele, ale nie ma mowy tutaj o paywallu. Chcesz wysłać więcej ekspedycji po rzadkie surowce? Musisz zapłacić. Jednak warto pamiętać, że można spokojnie grę przejść bez tych opcji i skończyć ją w rozsądnym czasie. Nie odczułem nużącego grindu. Nie ma czasu, aby to odczuć, bo ciągle trzeba mieć baczenie na postać, na bazę i mnóstwo innych czynników, które wypełniają grę. Dochodzą też tryby online, czyli bardzo dobry koop w trybie hordy z dramatyczną obroną Diggera wydobywającego kryształy. Tutaj gra nabiera rumieńców, przetrwanie 3 fal to nie lada sztuka. Amunicja się kończy, wrogowie napierają ze wszystkich stron. Adrenalina rozsadza czachę, emocje są silne. Każdy, nawet mały sukcesik cieszy. Opracowane taktyki w singlu szybko znajdują szerokie zastosowanie w multi. Zachodzenie silnych wrogów od tyłu staje się koniecznością. Zdobyte kryształy topnieją w zastraszającym tempie, np. na przyspieszenie kopania kosztem większych i szybkich zombie. Nie ma nic za darmo. Coś za coś. Ostatni raz tak dobrze w kooperacji grało mi się w Rainbow Six Siege, a to jednak coś znaczy. Konami podjęło dziwne kroki, choć chyba byli świadomi konsekwencji. Hejt, który wylał się na firmę, sprawa z odejściem Kojimy, na pewno mocno odcisnęła się na imidżu firmy. Jednak pamiętajmy, Survive zrobili ludzie, którzy tworzyli MGS5. Mechaniki, które się sprawdzały tam, sprawdzają się i tutaj. I tak, przyznaję, nazwanie i przypisanie jej do kultowej serii było ciosem poniżej pasa i chęcią dojenia marki póki można. W zasadzie grę można było nazwać zupełnie dowolnie i tak by się obroniła. A tak zebrała jeszcze dodatkowe ekstra baty za odcinanie kuponów po uwielbionej przez fanów marce. Jednak Survive to całkiem porządna gra. Co z tego? Wyrok zapadł i nikt tego nie zmieni. Najsmutniejsze w tym jest to, że gra już po premierze wpadła na listę moich najbardziej niedocenianych gier ever. A szkoda. Metal Gear Survive ma wiele dobra, tylko trzeba dać mu szansę i poświęcić trochę czasu na jego odkrywanie.